Dzień dobry moi drodzy. Kilka słów o marszu w Wiecu Bydgoskim z dnia 11 marca 2023 roku. Po pierwsze chcę podziękować organizatorom, podziękować wszystkim, kto był tam obecny, podziękować za piękne przemówienia. Jesteście wielcy. Podziękuję też telewizji Bydgoszcz za rozgłos tego patriotycznego wydarzenia i za pokazanie głupoty przyczyn, które jakoby miały posłużyć do jego rozwiązania. Tak więc. To miało być pokojowe zgromadzenie. Śmierć wrogom ojczyzny! To hasło może się podobać, może nie. Każdy ma swoje skojarzenie z tym związane, jednak wydaje mi się, że niektórzy tak boleśnie na nie reagują z dwóch powodów. Albo nie rozumieją treści, albo są wrogami ojczyzny i biorą te słowa blisko do siebie. Tymczasem podczas spotkania kamratów w centrum Bydgoszczy można było usłyszeć nie tylko takie hasła, ale i groźby kierowane w stronę rządzących. Nie ukryjecie się. Jeśli doprowadzicie do konfliktu z udziałem Polski, to wy pójdziecie przed nami. Będziemy was pchać, dźgając bagnetami wasze posty. Jesteśmy w stanie was poświęcić bez mrugnięcia okiem. A czy to są groźby w stosunku do rządzących? Skoro dzięki ich rządom Polska jest wpychana w wir wojenny, to ci sami rządzący powinni wiedzieć, że staną w pierwszych szeregach, a nie umkną nam z Polski na przykład przez Zaleszczyki. Jak wiadomo, żadną wojnę jeszcze nie rozpętał żaden żołnierz, tylko polityk. Chyba że to jest polska komedia. Naród wybiera polityków do parlamentu w nadziei, że ci zapewnią obywatelom pokój, dobrobyt i sprawiedliwość, a nie wojnę, biedę i bezprawie. Każdy zawód wymaga od człowieka gwarancji sumienie wykonanej przez niego pracy. A politycy? Gdzie jest ich gwarancja i sumienność? Dlaczego za swoje czyny, za buble, nierozliczani jak wszyscy? Bydgoszczanie spacerujący po Starówce mogli usłyszeć jeszcze więcej. Apel do Ukraińców neobanderowskich. Ja jako gospodarz tej ziemi nie życzę sobie waszej obecności. Pani dziennikarka powinna była zapytać tych spacerujących bydgoszczan, czy życzą sobie obecność neobanderowców w Polsce? I kim są neobanderowcy? Czy pani zdaje sobie z tego sprawę? 2 godziny po rozpoczęciu zgromadzenia, między innymi z uwagi na te skandaliczne hasła, spotkanie zostało przerwane przez policjantów na wniosek będących na miejscu urzędników bydgoskiego ratusza. Ze względu na naruszenie przepisów karnych w ocenie obserwatora, głównie związane to było ze znieważeniem na tle narodowościowym. Z tego reportażu wynika, że chodzi o te właśnie słowa. Apel do Ukraińców neobanderowskich. Ja jako gospodarz tej ziemi nie życzę sobie waszej obecności. Neobanderowiec to jest słowo kluczowe, ponieważ nie wszyscy Ukraińcy w Polsce są neobanderowcami, jak nie wszyscy Ukraińcy na Ukrainie nie są neobanderowcami. Być może niektóre osoby będą zaskoczeni, ale większość ludności na Ukrainie nie popiera ani bohaterów, których im nawiązali, ani obecnego rządu, który tych bohaterów gloryfikuje, stawiając im pomniki, nazywając ich imionami ulicy. To nie Ukraińcy, tylko neobanderowska ukraińska mniejszość na Ukrainie jest nosicielami tych swastyk i haseł znanych Polakom z czasów ludobójstwa na Wołyniu. Jest ich mniejszość, ale są dobrze opłacani, zbrojeni i zorganizowani. To oni dziś trzymają władzę na Ukrainie. Ukraińców przeciwnych neobanderyzmowi na Ukrainie jest większość, ale są zastraszeni, muszą się ukrywać ze swoimi poglądami, ponieważ w lepszym wypadku mogą trafić za kratki. W najgorszym, bez żadnego sądu i wyroku stracić życie, aczkolwiek oficjalnie nie ma kary śmierci na Ukrainie. Ale bez względu na to oni tam walczą i to daje nadzieję nam wszystkim. Tak, dziś jest 2 Ukrainy, o jednej z nich wcale nie mówi się w Polsce. Jedna nazywa się Ukrainą, druga Salareich. Tak nazwali kraj rządzony przez obecne władze świadomi Ukraińcy. Salareich to słowo składające się z 2 członów. Sala
co w tłumaczeniu znaczy słonina, i Reich w tłumaczeniu Rzesza. Ukraińców nie popierających neobanderowski reżim kijowski nazywają, nie zgadniecie, agentami Kremla. Nic wam to nie przypomina? Ba, agentów Kremla jest mnóstwo w Stanach Zjednoczonych. Ktoś od dawna działa szablonowo. Rozmyślając nad tym, co się wydarzyło w Bydgoszczy, przypominają mi się inne obrazki. Kto wydał pozwolenie na przeprowadzenie tego haniebnego zgromadzenia w tym miejscu, gdzie od lat, w ten dzień, o tej samej porze, składa wieńce i hołd pamięci żołnierzom poległym za wyzwolenie Warszawy ambasador Federacji Rosyjskiej? Kto wydaje pozwolenie na takie regularne ataki pod ambasadą rosyjską, gdzie padają okrzyki i groźby, a reakcja policji nie następuje? Ukraiński Donbas, ukraiński Ługańsk, ukraiński Sewastopol, Krym, ukraiński Cherson. Героям слава! Bardzo dziękujemy. Героям слава! Героям слава! Смерть ворогам! Kto daje pozwolenie wyznawcom Bandery na takie akcje nocne? I dlaczego nikt nie został ukarany? Przyszliśmy powiedzieć, że jesteście terrorystami, że reżim, dla którego służycie, że Putin i każdy z was jest zbrodniarzem wojennym. To, po co dzisiaj się budzicie, to na szczęście tylko dźwięki, bo my w odróżnieniu od was jesteśmy ludźmi pokoju. Ale Ukraina pod te dźwięki oraz prawdziwe rosyjskie bomby i rakiety budzi się już 9. rok. Dzisiaj mija rocznica pełnej inwazji Rosji na Ukrainę. I jesteśmy tutaj, żeby dzisiaj z samego rana przypomnieć, że Rosja to państwo terrorystyczne, a każdy z was, każdy kto tą wojnę organizuje i popiera, to zbrodniarz wojenny. I będziecie z tym żyć do końca życia. Jesteście zbrodniarzami wojennymi. Pobudka! Braku niektórych wiedzy na temat, o którym powiedziałam, prowadzi do podziału społeczeństwa polskiego. Świadomi Polacy nie są przeciwko Ukraińcom, tylko są przeciwko ukraińskim neobanderowcom. Ktoś pod którymś z moich nagrań zostawił komentarz: kiedy prawo staje się bezprawiem, opór staje się obowiązkiem. Pozdrawiam myślących.